Siemaneczko, siemaneczko, zaczynamy 14 odcinek, witam na kanale, jestem Bartul, zawiało mnie tutaj, pochodzimy może tutaj troszeczkę do Hogsmeade, chociaż może wiecie co, zostawmy ten teren, zdobędziemy czar, który pozwala niszczyć kłódki, to wtedy będziemy tutaj eksplorować te tereny. A my się wrócimy tutaj i zrobimy sobie zadanie zajęcia z eliksirów. Myślę, że to jest dobry pomysł, tym bardziej, że możemy tutaj użyć szybką podróż. Bardzo fajna gierka, naprawdę polecam. Kupujcie, grajcie, bo warto. Czekajcie, sobie to zadanie zaznaczymy od razu, żeby się nie zgubić tutaj w tym pałacu. O, to żeśmy chyba rozwiązali, tak, to jest rozwiązane, ale to jest zamknięte. O, czyli potrzebujemy tutaj tego latającego robaczka, który ma klucz. Tylko gdzie go znajdziemy, nie mam pojęcia. To są szafki, które musimy otwierać, zdobywając żetony w ramach zadania, które mamy tutaj pod tytułem Klucze Dedala. Tych żetonów mamy już 7 na 16, czyli jeszcze 9 potrzebuję tych otworzyć. Na razie może nie będę się na tym... Nie będę się skupiał na tym na razie może. Tylko zrobimy sobie zadanie kolejne. O, jest tutaj, o proszę. O kurde, no dobra. Czekajcie, to od razu to zrobimy. Ej, tu mnie nie było w ogóle. Ale jaja. I teraz musimy tutaj kliknąć, uderzyć w szafkę, jak ten owad będzie na wysokości dziurki od klucza. O, siadło. No i zbieramy żeton oczywiście domu. Tutaj tego nie otworzę na razie. Także fantastycznie. Dobra, zaczynamy kolejne zadanie, co? Czekajcie, tylko jeszcze sobie zobaczę, czy tu nie ma... Jedna sztuka? Ja pierdziu, nie wierzę. Szukam tutaj tych stronic. Ale nie widzę tutaj czegokolwiek. Oba, to nic, nie ma, to nie ma. A tutaj jeszcze coś mamy, czekajcie. Notatka służbowa, data 31 grudnia 1875, nadawca Biuro Aurorów, temat Borgins i Burkes. W sklepie Borgina i Burkesa dochodzi do zwiększonej aktywności poza zwyczajowymi godzinami pracy, szczególnie bardzo wczesnym rankiem, kiedy na tyły sklepu docierają podejrzane dostawy. W oparciu o posiadaną wiedzę na temat reputacji sklepu zwiększamy liczbę aurorów, jaka będzie obserwować ten przybytek. Wyznaczono Ciebie do tego zadania. Dobra, tutaj chyba to nic więcej nie odkryjemy. Dobra, zaczynamy. Weź udział w lekcji eliksirów. No i proszę, będziemy ważyć coś, tak? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp.
The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. No dobra, stworzymy. Przyda się. Często go używałem. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Szczypta dyptamu. Soku z chrobotka. Ciekawe, ile takich przyrządzimy miksturek. I see most of you have not forgotten how to stir. No, my już zrobiliśmy. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Pewnie, że skill. Zbierz jaja popiełka, zbierz futro mrocznego wilka. Revelio. From school this year after the rumors of a goblin rebellion. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Okej, tutaj mamy... Fine job brewing your first Wiggenweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Tutaj mamy coś. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Dobrze słyszałeś. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Mogę przynieść ci pióro, to chyba nie jest dobry pomysł. Nie no, myślę, że może, że mu pomożemy, nie? I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Przecież z drugiej strony to może być trochę podejrzane. Revelio. Pióro, świergotnika. Kolekcja odkryta. Futro wilka to mam. Jaja popiełka też mam. Więc... A, tutaj byłem już przed chwilą. Remember, precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Rozsadził pół zamku. Kurde, coś czuję. Proficiency in potions are two Blokowane things that stanowisko cannot do be rushed. eliksirów. Have patience and be thorough. Co tu potrzebujemy? Aha, sok z chrobotka i liście dyptamu. Tu potrzebujemy. Tutaj jajo popiełka i futro wilka. Znaczy powiem wam, że możemy trochę tego stworzyć.
Aha, czyli 15 sekund tutaj to trwa. Wydajność jedna butelka. Aha, czyli też nie za wiele, no ale... A to aż 30 sekund trwa. Eliksir wzmacnia obronę osobie, która go wypije, pokrywając jej ciało twardą, kamienistą skórą. Myślę, że w późniejszym etapie gry tworzenie tych miksturek będzie chyba szybsze. Tak mi się wydaje, że da się to jakoś rozwinąć, te umiejętności. 30 sekund. F podnieść. Dobra, myślę, że tyle. Nie będziemy tutaj tworzyć więcej tych miksturek, chyba że da się tutaj... a nie, dobra. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Again. Oh. Dragon tongue. What happened? Well done, Gareth. Shit, to wszystko przez nas. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Shit. Cholera. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. No dobra, skończyliśmy. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okej. Przydałby się nam I think jakieś... each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Dobra. Zajęcia z eliksirów. Ciekawe, czy gdzieś poza tą salą będziemy mogli tworzyć te eliksiry. Zróbmy jeszcze jeden. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Aha, czekajcie, bo otrzymaliśmy ten list. Sowia poczta. Tylko jedną buteleczkę tworzymy, więc nie za wiele. A tu co jest? Dobra, myślę, że tutaj tyle. Możemy opuścić tą miejscówkę. Zaraz chyba zrobimy sobie kolejne zadanie. Czekajcie, zobaczmy tutaj Sowią pocztę jeszcze, bo coś tu przyszło. O kurde. Profesor Fig i Weasley poprosili mnie, żebym nauczyła cię dodatkowego zaklęcia obronnego. Ukończ zadania, które ci przydzieliłam, a następnie przyjdź do mojej sali. O kurde. Przyjdź do mnie, odkryłem coś w medalionie, który znaleźliśmy. A to było to już. Znaczy czas, by wykazać się umiejętnościami pojedynkowania i przekonać się, czy masz szansę reprezentować szkołę. To chyba też robiłem już. Spotkamy się w dolnym Hogsfield. To pilne. Muszę z tobą pomówić. Poza murami. To chyba było też już, ale to się chyba pojawiło. Sir Nicholas, nasz duch, rezydent,
Cię poszukuje, znajdź go w pobliżu wielkiej sali. Okej. Zresztą nawet jak wejdziemy na mapę, to tutaj możemy sobie, wiecie, obczaić, co udało nam się odkryć, co nie. Tutaj mamy misję. O, kord przywoływaczy mieczy. Zadanie. Tu jest jedna rzecz nieodkryta. Tu jest też jedna rzecz nieodkryta. Dobra, przenieśmy się tutaj do tego zadania. Wielka sala. Tutaj mamy coś jeszcze do odkrycia. Poszukiwania brakujących stron. O, dobra, zróbmy to zadanie. How nice to see you, my young friend. Revelio. O matko, to tutaj... Kurde, zgłodniałem. Ja pierdziu. Wiecie co, czekacie, ja bym sobie tutaj odkrył jeszcze tylko... Czekajcie, a jest to zaznaczone, dobra, na fioletowo. You there? Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. Zaraz nie pogadamy, tylko wiecie co, ja bym sobie to odblokował. O, jest ten. Gdzie to poleciało? Cholera. Incendio. Levioso. Levioso, dobra. Czekajcie, bo to jest kurczę niezaznaczone. Shit. Jest no zaznaczone na fioletowo. Czego mi tu nie ten... Revelio. A to co? Ej, dobre. Tu mamy zagadkę, jedną widzę. Levioso. Revelio. A to nie jest ten czar. Tylko to ma być... Lumos. Lumos. O kurde. Gdzie poleciał cholera ten? Ten świetlik z kluczem. Revelio. Posąg Kaopi. Zawsze 500 monet zdobywamy. Revelio. Aha, no dobra, to żeśmy wyszli już w ogóle poza obszar, to nie tutaj. Chciałem sobie odblokować tę szybką podróż, ale widzę, że to chyba będzie... O, jest tutaj jedna. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. I tutaj idziemy do zadania. Dobra, w sumie to idźmy robić to zadanie. Zostanie nam czasu, to będę tutaj się rozglądał. Aha, tego nie zrobiłem? Tej zagadki? Poczekajcie, bo tu jest zagadka z tymi drzwiami. Książka z przepisami z krzatów domowych. Dobra.
Jedna strona przewodnika, obrazy z gruszką. Fantastycznie. Lumos. Incendio. Accio. Revelio. To ewidentnie coś jest do rzeczy, widzicie? Tylko ja muszę tutaj użyć chyba innego czaru. Może to? Levioso. Nie. Revelio. Beczki. Nie wiem, tutaj musimy użyć jakiegoś czaru, ale nie wiem jakiego, więc na razie to chyba zostawimy sobie. Poleciał kurczę gdzieś ten robaczek z tym kluczem, cholera. Tutaj mamy to z kolei. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented food. A tu jest. Chyba to, nie? Nie. To nie jest to chyba. Tu mamy zagadkę. Z tymi. Dobra, zróbmy to. 4 plus. Teraz tak, tutaj mamy 0, 1, 2. Czyli 4 plus 2 jest 6, tak? Czyli tutaj powinno być 0. Czyli tutaj powinna być gęba o tego. O, właśnie. 5 plus 1 jest 6. I jeszcze piątkę muszę znaleźć. Raz, 2, 3, 4, 5. Czy tu będzie krab? Czy tu będzie krab? A czekaj, tego nie rozwiązałem w ogóle. Off on another adventure, are we? Super. Revelio. Tutaj mamy kolekcja zaktualizowana szafki i ryzawe połatane odzienie. Gdzie ten latający ten był? You there? Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. That's a brand new game. Just beware the open flame. O kurde. Co to się tu kurwa dzieje? Revelio. Wiecie, że możemy chyba to naprawić? Jaka gra? Czat. Dobra, zróbmy to zadanie. A tu widzę, mamy poboczne zadanie. Widzicie, obok. Tutaj mam zadanie słodkie Discendium. Dobra, zrobię to może następnym razem. You want to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, O kurde. how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. Wiecie co, jeszcze jedna rzecz. Tutaj jest 40. Dobra, to gorsze jest. Dobra. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. Revelio. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Okej, jaka przysługa? A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Zgniła pieczona wołowina?
A po co mu to? I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. No tak, zgadza się. Pytanie, czy mi otworzy tutaj to przejście. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Revelio. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you widzicie. say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. Czy jednak to nie czar, tylko tutaj było zadanie. Kurde, ta gra jest fantastyczna, naprawdę. In the kitchen. Students. Plenty of delicious food and found themselves a bit peckish likely. Revelio. Tego nie otworzymy niestety. It smells glorious in here. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. Jakie kurde zadanie. O, tutaj coś jest. Szabla brązowa. Revelio. Kwatery skrzatów domowych. Zawsze praktyczne i kreatywne skrzaty domowe z Hogwartu stworzyły dla siebie przytulny dom, przypominający wioskę wśród beczek w kuchniach Hogwartu. Oczywiście nie można zakładać, że wiemy, jak ich mieszkania wyglądają w środku, ponieważ skrzaty domowe dysponują własną, niezwykłą magią. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. Zgniła pieczeń wołowa jest. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Wyczarowujecie jedzenie? Czy macie jakieś ograniczenia? Uczniom wolno tu być? Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness, no. Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gant's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and, of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. Are there any restrictions as to what you can make here? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favourite, but the newfangled Arbroath Smokies are becoming popular as well. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back any time you please. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Revelio. No dobra, mamy to, co szukaliśmy. Tu jeszcze jakaś skrzynia jest. All of this was going on right beneath our feet.
No i czekajcie, bo mam jakiś nowy hełm i chyba lepszy nawet. 36. Dobra. O, tutaj jeszcze coś jest, widzicie? I wszystko nagle, kurde, znikło stąd. Kuchenne stoły. Gdy skrzoty domowe Hogwartu umieszczają na tych stołach przygotowane jedzenie, jest ono magicznie przenoszone na stoły w wielkiej sali bezpośrednio nad nimi. O kurde. Czy tutaj jeszcze coś możemy zdobyć? O. Możemy się poczęstować. A to co to jest? Nic szczególnego. Dobra, tu chyba wszystko żeśmy odkryli, mam nadzieję. A, tu też jeszcze skrzynia jest, której na razie chyba. The headmaster's house elf Scroope sometimes sneaks into the kitchen late at night to pilfer a morsel. We look the other way. Ale mięso rąbie. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Fienke sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Fienke. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Pieczeń nie była dla pana? I thought the rotten roast beef was for you. It is, in a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite some time. Offering the beef to Sir Patrick may help me in that regard. While, of course, also helping you. Okay. What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you will come bearing. Is the Headless Hunt dangerous? Oh, the Headless Hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless ghosts. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this Headless Hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Matko, strach się bać. Ej, gdzie mnie to przenosi? Ojojoj, ale giera jest masakra. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from a young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. Kawał mięcha, tylko że This is zgnity. all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now.
What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me and I shall help you find your way out. O matko, czyli co, nic z tego nie będzie? Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Kurczę. Revelio. Tu mamy jakieś wejście, patrzcie. Co to tutaj jest? A, to tu jesteśmy. Stary głupiec. A nie, no tutaj to byłem. O, shit. O kurde, jakaś mapka tu jest. A map. Ducha, duch naszej miłości. Connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Czekajcie, bo ja muszę iść tutaj. Revelio. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him... Oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Why are you using Jackdaw's head for this game? Well, if you must know, Jackdaw's our newest member, so we like to put him through his paces. Please, could you explain the rules again? Find his head amongst the pumpkins 5 times. Use your wand. I cannot be more specific than that. How did you happen to become a member of the Headless Hunt? I was executed alongside some fellow mutineers. We didn't like the way things were being run in our county, so we took matters into our own hands. Treason is such a strong word, but that's what we were found guilty of. Things would have turned out much better if they'd let me be in charge. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Kurczę, czasu nie mamy. Begin! Keep looking. We're sure to find him. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. Czyli co tutaj? Kurde, to tego... That ghost said I should blast away to my heart's content. And then I won't be the one to clean up this mess. Najgorsze to, że te dynie się pojawiają, wiecie. Aha, mam już 1 na 5. Nie zauważyłem. Revelio. Revelio. A tu jest zaznaczone to. Revelio. Dobra. Nie trzeba walić do wszystkiego po kolei.
never seen it played like this. Here we go again. Revelio. I could do that too if I had a wand and a body. Czekajcie, bo tym razem nie ma podpowiedzi. Revelio. Ten obszar jest taki dosyć duży tutaj. A tu jest. Revelio. Dobra, jeszcze jedna dnia została. A tu jest. To było w miarę proste, ale szkoda. Well done. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? What will I find in the cave? Aside from my mortal remains? If I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, light-headed. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Okay. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. I found them after he ran riot through the library. Doubt he even noticed they were gone. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Ciekawe, czy to koniec zadania, czy to jeszcze nie. Jest. Misja ukończona. Poszukiwania brakujących stron. Fantastycznie. Akurat nie. Czas się nam kończy. Kurczę, jaka ta gra jest świetna. Naprawdę. Na razie tutaj tego zadania nie będziemy robić. To ja bym się chyba jeszcze wrócił tutaj na sekundę. Tak, tutaj mamy jedno zadanie. Słodkie Discendium do zrobienia. Tutaj jeszcze przydałoby się tą przystań odkryć. Atenum. Tajemniczy pokój znajdujący się pod ciałem ksiąg zakazanych. Tam byliśmy. O, i tutaj mamy jeszcze jedno zadanie. Kord przywoływaczy miecz 1. Tu nie ma nic. To by się przydało też skrzydło szpitalne odblokować. I tu mamy wszystko odkryte. Dobra, ludziska, to tyle w tym odcinku. Zrobiliśmy 2 zadania fabularne, całkiem fajne. Także dziękuję za oglądanie. Jeśli materiał się Wam podobał, możecie zostawić łapeczkę w górę w ramach podziękowania.
Im więcej łapeczek, tym więcej wyświetleń, tym lepsze filmy, tym więcej gier. Każdy na tym skorzysta. Dzięki za oglądanie. Cześć!